Cześć, tutaj Łukasz z nurkowo.pl, a w dzisiejszym odcinku zabierzemy Was w niezwykłą podróż na samo dno najgłębszego jeziora w Polsce. Za mną Hańcza, królowa jezior. Zaczynamy! Hańcza to jedyne jezioro w Polsce o głębokości przekraczającej 100 metrów. Znalezienie dna najgłębszego jeziora w Polsce wcale nie jest oczywiste, ale o tym porozmawiam z Adamem z Hańcza Tech, który o Hańczy wie niemal wszystko. Cześć Adam. Cześć! Pamiętam, jak po przeanalizowaniu kilku dostępnych w internecie map batymetrycznych jeziora, czyli map głębokości Hańczy, odzwałem się do Ciebie z propozycją zrealizowania nurkowania na samo dno, tak samo jak to miało miejsce w filmie Co kryje Hańcza, czyli zaczynamy z brzegu i kończymy również z brzegu. Dlaczego teraz to jest nierealne? W ogóle generalnie nurkowanie na dno Hańczy, czyli poniżej 100 metrów z wschodniego brzegu, jest na obiegu otwartym praktycznie nierealne. Znaczy być może jakbyśmy założyli dość duże pute na plecy, wzięli więcej gazów podróżnych, byłoby to do zrobienia, ale było to bardzo trudne, bo jeżeli nawet by nie zabrakło nam gazu, to wykończyłaby nas dekompresja. Można by się pokusić, żeby zrobić to z zachodniego brzegu, natomiast myślę, że są dużo fajniejsze sposoby na zobaczenie dna tego jeziora. Okej, czyli to znaczy, bezpieczniejsze. Czyli to znaczy, że te mapy, które są dostępne w internecie, pokazują niewłaściwe głębokości, nie z tej strony brzegu? W dużej mierze tak. Często jak patrzymy na mapę znalezioną w internecie, wyraźnie widać, że głębokość poniżej 100 metrów jest na środku jeziora, a nie do końca jest to prawdą. Zdecydowanie rów 100 metrów, bo jest to taki dość duży rów, jest bliżej zachodniego brzegu oraz trochę bardziej na północ. Okej, w takim razie jak to zrealizujemy? Myślę, że najbezpieczniej, skoro idziemy na obiegu otwartym, a chcemy zobaczyć to dno, myślę, że najbezpieczniej będzie postawić stanowisko i zrobić to z pływającej platformy. Okej, no to co? Ruszamy, świetnie. Żeby zbudować stanowisko, będziemy potrzebować linę, co najmniej 120 metrów. Do tego baniaki, które będą pełnić rolę bojek, a także odpowiednie obciążenie. Adam wspominał też o pływającej platformie, więc pakujemy cały sprzęt i jedziemy nad jezioro. To tutaj czeka na nas wspomniana platforma. Tego dnia w ramach rozgrzewki zaplanowaliśmy również nurkowanie, dlatego zabraliśmy ze sobą nasz cały nurkowy sprzęt. Pora więc go zapakować na platformę, podłączyć akumulatory i możemy za chwilę ruszać. Nasza jednostka pływająca nie należy do demonów prędkości, natomiast jest cicha i idealnie pasuje do spokojnego klimatu jeziora Hańcza. Każdy z nas wziął taki oto zestaw dwubutlowy zwany twinsetem oraz 3 butle boczne. Do tego butla do inflacji suchego skafandra. Zanim jednak zejdziemy pod wodę, musimy zrobić stanowisko na jutrzejsze nurkowanie. Najpierw pomiar głębokości. W tym celu spuszczamy na lince 2 komputery, które wskazują głębokość 104 metrów oraz 102,8 metra. Stanowisko postawione, możemy zatem płynąć do miejsca, w którym zrealizujemy dzisiejsze treningowe nurkowanie. Planujemy zanurzyć się na głębokość 85 metrów. Aby móc zarejestrować i pokazać Wam materiał z tego nurkowania, będziemy musieli wymienić obudowę kamery. Ale o tym opowiem Wam po wyjściu z wody. Widoczność nie zachwyca, ale zobaczymy, może głębiej będzie lepiej. No niestety, jesteśmy już na głębokości poniżej 60 metra. I jak widzicie, widoczność nie uległa poprawie. Zdecydowanie lepsze warunki mieliśmy, gdy nurkowaliśmy na głębokość 70 metrów w filmie Co kryje Hańcza, którego link widzicie na ekranie. Zobaczycie tam sporo obiektów pod wodą. No okej, ale wracamy do tego nurkowania. To, co widzicie w tej chwili na ekranie, to wbite w dno plastikowe rury. Wyznaczają one pewnego rodzaju tor. Pokazują też głębokości, jak ta tutaj, która wskazuje 80 metrów. No, zgadza się. Po osiągnięciu docelowej głębokości 85 metrów zawracamy. W drodze powrotnej wielokrotnie zmieniamy gazy oddechowe, którymi oddychamy.
Dzieje się tak dlatego, żeby skrócić dekompresję i tym samym bezpiecznie zakończyć nurkowanie. Często pytacie, co to są za sznurki w wodzie. To poręczówki, dzięki którym łatwiej nurek może trafić do jakiegoś celu. O proszę, jaki ładny rak. Obecność raku w wodzie świadczy o jej czystości. Tuż obok trafiamy na pięknego miętusa. Niestety nie możemy zostać tu dłużej. Skierowany w górę kciuk Adama oznacza wynurzenie. Wielu z Was pytało, czym na co dzień nagrywamy filmy pod wodą. Otóż używamy popularnych sportowych kamer wraz z taką oto obudową nurkową. Niestety pojawia się tutaj problem, ponieważ producent takiej oto budowy przewidział jej wodoszczelność do 60 metrów. My z kolei potrzebujemy innego rozwiązania. Dzięki uprzejmości Marcina z Deep Adventure wykorzystamy taką oto znacznie bardziej profesjonalną obudowę podwodną, która zapewnia pracę do głębokości 150 metrów. Co ciekawe, jest też opcja do 150 metrów. To znacznie więcej niż potrzebujemy. Pięknie jest tutaj. Po kilkudniowych przygotowaniach adaptacyjnych jesteśmy niemal gotowi. Nasz cały sprzęt, który będziemy potrzebować do dzisiejszego nurkowania, jest już na platformie. Jest piękna pogoda, jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni i przygotowani. Pora zatem powoli ruszać. W skład naszego zespołu wchodzą Emil oraz Paweł, którzy odpowiadają za jednostkę pływającą oraz zabezpieczenie powierzchniowe. Mirek, który jest nurkiem zabezpieczającym, a na samo dno najgłębszego jeziora w Polsce zamierzają zejść Adam, Artur i mówiący te słowa Łukasz. Przed samym nurkowaniem, dla upewnienia się, wrzucamy jeszcze raz komputery, aby sprawdzić głębokość. 103,5 na skalibrowanym na słoną wodę i 105 na skalibrowanym na słodką. To prawda, pięknie. Czas zatem się ubrać i wskakujemy do wody. Pozostało podpięcie 3 butli bocznych, sprawdzenie się i możemy rozpocząć zanurzenie. Spuszczamy gaz z naszych worków wypornościowych, następuje zmiana pływalności z dodatniej na ujemną i zaczynamy lecieć na samo dno. Mimo że wielu płetwonurków uważa, że nurkowanie przy linie nie jest atrakcyjne, czasem nawet nudne, to jednak sam lot w dół jest niezwykłym przeżyciem. Trudno to w zasadzie opisać. Komputer pokazuje głębokość 12 metrów, mamy zatem przed sobą ponad 90 metrów swobodnego spadania. Korzystając z okazji, z racji, że to ostatni film w tym roku na tym kanale, chciałbym Wam w imieniu nurkowo.pl bardzo podziękować za Wasze zaangażowanie, liczne komentarze, udostępnienia i wsparcie. Nie sądziłem i nie spodziewałem się w życiu, że w tym roku przekroczy kanał liczbę 20 000 subskrybentów. Jeszcze raz wielkie dzięki i wracamy, bo już jesteśmy na 55 metrach. Jak zapewne zauważyliście, jest tu znacznie ciemniej niż w początkowej fazie nurkowania, co nie zmienia faktu, że bardzo dobrze się bawimy, a jesteśmy już na 66 metrze. Szybkie tempo zanurzenia sprawia, że już minęliśmy 80 metr, czyli głębokość drugiego pod względem głębokości jeziora w Polsce. Chodzi oczywiście o jezioro Drawsko. Mimo że widoczność nie jest najlepsza, to ekscytacja wzrasta, bo zbliżamy się do 3-cyfrowej głębokości na naszych komputerach. Coraz bardziej też zwalniamy, bo spodziewamy się za chwilę ujrzeć dno najgłębszego jeziora w Polsce. Po około 8 minutach nurkowania ukazuje się nam dno Hańczy. Jeżeli ktoś spodziewał się jakiejś bursztynowej komnaty, to może być nieco zawiedziony. Widzimy zatem, co kryje dno Hańczy. Niestety nie będziemy tutaj długo, musimy zacząć się wynurzać. Przed nami jakieś 50 minut wynurzenia i dekompresji.
Po odbyciu wszystkich zaplanowanych przystanków dekompresyjnych pozostaje już tylko się cieszyć i gratulować sobie nawzajem. To było bardzo przyjemne nurkowanie, a jednocześnie kolejne spełnione marzenie. Gdy dodamy do tego fakt, że odbyło się ono w dniu urodzin, każdemu życzę takiego prezentu. Na koniec dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji. A jeśli się mu podobało, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.